Witam wszystkich. Dzisiaj kończymy lekcję poprzednią, czyli zrobimy to zadanie, które było zadane jako praca domowa i jeszcze dwa inne zadania. A więc przejdźmy do rzeczy. Więc to było zadanie pierwsze. 10.17, strona 73 z pierwszego zbioru nowej ery. Jeszcze raz to zadanie pokażę. Jego treść. Więc tu mamy treść tego zadania. To na samym dole. Po pokonaniu ruchem jednostajnym i nieprzyspieszonym drogi S równa się 100 metrów, po okręgu o promieniu R równa się 200 metrów, motocyklista osiągnął prędkość V równa się 20 metrów na sekundę. Oblicz przyspieszenie styczne, dośrodkowe i całkowite motocyklisty po upływie T1 równa się 15 sekund od początku ruchu. No to szybko wypiszmy. No jest tu problem pewien właśnie. Ja zresztą początkowo czytając treść tego zadania myślałem, że właśnie tą prędkość osiągnie motocyklista po czasie T1 równa się 15 sekund. No, to nie jest prawda, ale my to właśnie obliczymy, że właściwie my najpierw obliczymy to przyspieszenie styczne, czyli to jak gdyby liniowe można powiedzieć, w odróżnieniu tego dośrodkowego, i jednocześnie obliczymy, po jakim czasie ten motocyklista osiągnie tą prędkość. Czy to jest czas ten, czy może inny. Więc żeby upewnić się, że ten czas to nie jest ten czas, po którym właśnie motocyklista osiąga tą prędkość, to musimy ten czas właśnie obliczyć. Więc zaczyna. Wypiszmy dane. Więc droga przebyta przez motocyklistę to jest 100 metrów, promień tego okręgu 200 metrów, prędkość jaką uzyska na końcu tej drogi, po przebyciu tej drogi motocyklista to jest V 20 metrów na sekundę i pytają się, jakie będzie przyspieszenie dośrodkowe i to styczne i całkowite po upływie innego czasu równego T1 równa się 15 sekund. No w takim razie zajmiemy się najpierw obliczeniem przyspieszenia tego liniowego czy stycznego. Wyjdziemy, ponieważ jest to ruch jednostajnie przyspieszony, ale bez prędkości początkowej, czy V0 jest równe 0, więc no te wzory, jeszcze które były przypominane na poprzedniej lekcji, zaraz przypomnę, żebyśmy to mieli na moment. O już, więc przypominam jeszcze te wzory dla ruchu jednostajnie przyspieszonego na przyspieszenie i na drogę, ponieważ u nas to V0, prędkość początkowa jest równa 0, więc zostanie tylko V przez delta t, a w drugim wzorze V0 jest równe też 0, więc 0 razy delta t to jest 0, zostanie tylko a delta t kwadrat. Czyli pierwszy wzór to będzie a równa się V przez delta t, a drugi wzór S równa się a delta t kwadrat przez 2. No i właśnie te wzory zapisaliśmy już po uproszczeniu, tak, bez tego V0. I mamy układ równań. V znamy, to jest właśnie ta prędkość, 20 metrów na sekundę. Drogę przebytą znamy, to jest 100 metrów, a niewiadomymi są przyspieszenie i czas. O przyspieszenie nas pytają, ale my też obliczymy ten czas, aby wiedzieć, stwierdzić, czy ten czas to jest, po którym ciało uzyskało prędkość 20 metrów na sekundę, czy to jest czas taki jak ten czy inny. Bo gdyby był taki sam, to od razu już mielibyśmy jedną odpowiedź i bardzo łatwo byłoby obliczyć też przyspieszenie dośrodkowe, bo wtedy byśmy podzielili to v kwadrat przez to r i od razu mielibyśmy rozwiązanie. No, człowiek jest leniwy i lepiej jest to sprawdzić, żeby za dużo nie liczyć. No i teraz musimy z tego układu obliczyć najpierw przyspieszenie, więc pozbywamy się tej zbędnej niewiadomej, czyli czasu, więc obliczamy czas z tego wzoru, czy przekształcamy ten wzór, żeby było czas równa się reszta, czyli czas to będzie prędkość przez przyspieszenie, wstawiamy w to miejsce, podnosimy do kwadratu, a się częściowo skraca, w mianowniku będzie a w pierwszej potędze, łączymy początek z końcem
i obliczamy z tego a. Czy a mnożymy przez a i dzielimy przez s. Proste przekształcenie, wstawiamy wartości liczbowe. Tu się jednostki częściowo skrócą. Kwadrat przy metrze skróci się z tym metrem. Zostaną 2 metry na sekundę do kwadratu. Proste liczby są. No i właśnie jednocześnie obliczmy sobie ten czas, po jakim to ciało uzyska tą prędkość równą 20 metrów na sekundę. Więc obliczyliśmy już przyspieszenie to a. I wystarczy teraz, ponieważ prędkość v już znamy, to a obliczyliśmy, tu wstawiamy do tego wzoru, więc delta to jest v przez a, wstawiamy podaną przez niej wartość prędkości, przyspieszenie, które obliczyliśmy i to jest 10 sekund, przepraszam, no bo skrócą się metry i potem tu ta sekunda do kwadratu przejdzie do licznika i się skróci częścią kwadrat z tą sekundą. Widzimy, że czas, po którym to ciało uzyskało prędkość 20 metrów na sekundę, to jest równy 10 sekund, to nie jest ten czas, po którym każą obliczyć wartość przyspieszenia dośrodkowego i tego stycznego. I teraz uwaga, tu symbolem a oznaczyliśmy to przyspieszenie całkowite, a tu, żeby nie komplikować sobie zapisu, no moglibyśmy tu pisać, że to jest astyczne, tak? Albo astyczne w tym miejscu, ale żeby nie komplikować sobie zapisu, to na razie pomijamy w ogóle to, że to a tak oznaczyliśmy tu, tak, i nasze to przyspieszenie liniowe to jest po prostu na razie to a. Dla uproszczenia zapisu posługujemy się tym oznaczeniem, żeby uprościć sobie życie, tak? I w takim razie, czyli to przyspieszenie styczne, to było to, co właśnie obliczaliśmy. Więc nasze AS to jest równe właśnie 2 metry na sekundę do kwadratu. No i teraz musimy obliczyć przyspieszenie dośrodkowe. No to wzór na lekcjach poprzednich wyprowadziliśmy, więc to jest prędkość do kwadratu, ta prędkość liniowa do kwadratu przez promień okręgu. Tak? Promień okręgu jest podany, ale musimy znać prędkość, jaką to ciało uzyska, tą liniową prędkość po 15 sekundach. Znaczy porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym i z przyspieszeniem a równym stałym i równym 2 metry na sekundę do kwadratu. I musimy obliczyć, jaką prędkość to ciało uzyska, ten motocyklista uzyska, nie po 10 sekundach, jak teraz to określiliśmy, tylko po 15 sekundach. No to próbujemy to zrobić. Piszemy jeszcze raz wzór na przyspieszenie. To byłoby ta prędkość końcowa, więc to było to V1 minus V0 przez T1, przez ten czas, o który oni pytają. Ale u nas to V0 jest równe 0, więc zostaje tylko samo ta prędkość końcowa, czyli V1, czyli przyspieszenie to będzie ta prędkość końcowa po czasie właśnie, jaką uzyska po czasie 15 sekund, przez ten czas właśnie 15 sekund. Przekształcamy wzór, z tego V1 to jest A razy T1, w miejsce A wstawiamy wzór na A, znaczy można by wstawić tą wartość, ale my chcemy zrobić lepiej niż w podręczniku, czyli wyrazić wielkość poszukiwaną przez tylko te dane początkowe. Więc w miejsce A wstawiamy ten cały wzór, ten wstawiliśmy, no, do licznika wprowadzimy to T1. No i teraz, jak chcemy obliczyć przyspieszenie to dośrodkowe, no to trzeba tą prędkość, czyli cały ten wzór wstawić tu do licznika. No to wstawiamy, ale do kwadratu trzeba podnieść to wszystko, no to będzie tu do czwartej, do drugiej, 2 do kwadratu to jest 4 i jeszcze będzie s kwadrat, tak? I dzielimy przez promień. Czyli to promień dojdzie tu do mianownika, tak? No i oczywiście to jest wzór ten poprawny końcowy, czyli wyraziliśmy wielkość poszukiwaną tylko przez te dane początkowe, no ale obliczanie takiego wyrażenia byłoby życie skomplikowane, to jeżeli chodzi o wartość liczbową, to my zrobimy troszkę inaczej, więc jeszcze raz wrócimy do tego samego wzoru, w miejsce tego prędkości tej V1 wstawimy A razy T1, ponieważ A my obliczyliśmy już wcześniej. To jest to 2 metry na sekundę, dlatego sobie uprościmy życie przy obliczeniach, czyli w miejsce V1 wstawimy A razy T1, tu wstawiliśmy do kwadratu, podnosimy, do kwadratu podnosimy,
Będzie a kwadrat z1 kwadrat przez r. No i tu się już łatwiej to oblicza, bo to a obliczyliśmy już wcześniej, to było 2 metry na sekundę kwadratu i całość do kwadratu, czas 15 sekund i do kwadratu podnosimy i przez promień tego okręgu 200 metrów i po prostych obliczeniach wyszło nam 4,5 metra na sekundę do kwadratu. Oczywiście gdybyśmy wstawili do tego wzoru, wyszłoby nam to samo, no ale byłoby to bardzo skomplikowane to obliczenia, znaczy troszkę trzeba by było być uważnym, ale też oczywiście wynik byłby taki sam, ale ponieważ już wcześniej to a obliczyliśmy, to wykorzystaliśmy ten fakt. No i jeszcze to ostatnie pytanie, no i teraz tym symbolem a wyjątkowo teraz oznaczymy to przyspieszenie całkowite, które tu jest szukane. I już wiemy z lekcji poprzedniej, że to jest pierwiastek z sumy kwadratów przyspieszenia stycznego i dośrodkowego. No jeszcze raz przypomnę, z czego to wynika. Rysunek z lekcji poprzedniej. Więc przyspieszenie styczne, jest właśnie styczne do okręgu i ono odpowiada za zwiększanie wartości prędkości tej liniowej. Przyspieszenie dośrodkowe odpowiada za zakrzywienie toru i utrzymywanie ciała właśnie w ruchu po okręgu, ponieważ te wektory AD i AS tworzą kąt prosty, więc suma wektorowa tych dwóch przyspieszeń daje wektor, którego długość obliczamy z twierdzenia Pitagorasa, czyli długość tego odcinka to jest długość tego odcinka do kwadratu plus długość tego odcinka do kwadratu, czyli to i pierwiastek z tego. Czyli mamy stąd ten wzór wynika. No to w takim razie wstawiamy to, czy as kwadrat plus ad do kwadratu, czy przyspieszenie styczne do kwadratu plus przyspieszenie dośrodkowe do kwadratu. Wstawiamy wartości obliczone wcześniej. Też moglibyśmy wstawić to całe wzory, ale już nie przesadzamy. I jak wstawicie, to w przybliżeniu wyjdzie wynik 4,9 metra na sekundę do kwadratu. To jest to zadanie, które mieliście zrobić, więc zobaczcie, czy macie w ten sam sposób, albo dużo tu wymyślić nie można nowego. To tyle, jeżeli chodzi o to zadanie. No jeszcze raz pokażę tylko, żeby było wszystko widoczne. Tak. No dobrze. A teraz jeszcze następne zadanie. Jeszcze wrócimy do tych takich prostszych zadań, jednego prostszego. I to będzie zadanie 1.10.13. Tu troszeczkę się cofniemy. O, tu jest 1.10.13 z tej samej strony, czyli strona 73 tego samego zbioru. Wyprowadź wzór, który pozwoli obliczyć przyspieszenie dośrodkowe na powierzchni Ziemi na dowolnej szerokości geograficznej φ. Oblicz przyspieszenie dośrodkowe na szerokości geograficznej miejscowości, w której mieszkasz. Pomiń spłaszczenie Ziemi na biegunie. Przyjmij, że promień, że traktujemy Ziemię jako idealną kulę o promieniu równym 6378 km. No to już macie. Znaczy, my tylko ten wzór tu wyprowadzimy, a wy sami odczytacie szerokość geograficzną miejscowości, w której mieszkacie. Jeżeli to Włocławek, to Włocławka, jeżeli gdzieś tu blisko, to to będą porównywalne. Czyli wystarczy szerokość geograficzną Włocławka trzeba odnaleźć i wtedy wstawicie do wzoru, który my zaraz wyprowadzimy. To będzie też wasze zadanie, żeby uzupełnić to zadanie o to obliczenie. No to dziękuję. I teraz można to zrobić. A więc wypiszmy nasze dane. Zadanie 1.10.13, strona 73 i dane są, znaczy odczytacie ten kąt, szerokość geograficzną, czyli kąt między
promieniem Ziemi, między promieniem Ziemi a linią łączącą środek Ziemi z miejscem, gdzie my jesteśmy. To jest ten kąt, to jest szerokość geograficzna, ten kąt. W okres ruchu, teraz, no właśnie, teraz coś tu się dzieje. To jest oś obrotu Ziemi. I załóżmy, że my jesteśmy tu, no, to jest jakiś punkt na powierzchni Ziemi o szerokości geograficznej równej φ. I teraz jak Ziemia się obraca wokół swojej osi, to ten punkt też się obraca po okręgu. Ruchem jednostajnym po okręgu. Promień środek okręgu jest teraz tu. Promień jest równy R małe, a nie R duże. Chyba że na równiku byśmy byli. I teraz, no skoro cokolwiek porusza się ruchem jednostajnym po okręgu, no to występuje przyspieszenie dośrodkowe, skierowane w kierunku środka okręgu. I właśnie mamy to przyspieszenie obliczyć. No i znamy wzór na to, to jest v² przez r. Ale tu będzie wygodniej posługiwać się nie prędkością liniową, ponieważ ta prędkość liniowa dla różnych punktów tu na powierzchni Ziemi będzie różna, bo odległość tych punktów od osi obrotu jest różna, to lepiej posługiwać się tu prędkością kątową, bo dla wszystkich punktów przy obracającej się tej całej kuli ta prędkość kątowa będzie taka sama. I przypominamy sobie, że wzór na prędkość liniową, to jest wyrażoną przez prędkość kątową, to jest omega razy r. Ten wzór też tam wyprowadzaliśmy wcześniej. Czyli prędkość liniowa to jest prędkość kątowa razy promień. No, przypominamy sobie wzór na prędkość liniową, to było 2πr przez duże t, czy przez okres, a wzór na prędkość kątową to jest 2π przez t. I teraz jak miejsce tej prędkości liniowej wstawimy to wyrażenie, wstawiliśmy do kwadratu, podnosimy i po skróceniu częściowo promienia wychodzi omega² razy r. I tu widzimy, że to przyspieszenie dośrodkowe jest różne dla różnych punktów na powierzchni Ziemi. Zależy od tego, jak daleko te punkty znajdują się od osi obrotu, czy ta odległość tu decyduje. I dość często proszę zapamiętać to wypowiedzenie tego wzoru, bo ten wzór często jest nam wygodniej to przyspieszenie dośrodkowe wyrażać właśnie przez prędkość kątową i promień, ponieważ tu ten promień jest w pierwszej potędze właśnie. Jest w liczniku, dlatego często łatwiej będzie nam pewne rzeczy analizować. No i teraz w miejsce prędkości, bo nie mamy tej prędkości kątowej, ale same okres ruchu, no to czyli ten samy okres, więc zamiast prędkości kątowej wstawimy ten wzór 2π przez t. Tu pamiętamy, że to 2π to naprawdę jest 2π radianów, dlatego radiana tu nie piszemy, dlatego nam wychodzi ta prędkość kątowa 1 przez sekundę w takich jednostkach, a powinna w radianach na sekundę, ale godzimy się na to, żeby ten wzór był prostszy. No więc wstawiamy w miejsce omegi 2π przez t, podnosimy do kwadratu i mamy już wzór. No ale tego r nie znamy, to r zależy od tego, czy ten promień tego okręgu zależy od tego, na której szerokości geograficznej jesteśmy, czy od tego kąta zależy. No i zauważamy tu trójkąt prostokątny, tu jest kąt prosty, o tu mam trójkąt prostokątny, tak. Jeden przeciwprostokątna to jest r duże, długość jej to jest r duże, przyprostokątna to jest, ma długość r. Jak podzielimy to r małe przez r duże, to uzyskamy kosinus tego kąta, a ten kąt to jest równy kątowi φ, bo dwie proste równoległe przecięte trzecią prostą dają te dwa kąty identyczne. Czyli dzielimy to r małe przez r duże, to jest znaczy kosinus φ, z tego nasze r małe to jest r duże razy kosinus φ. No w takim razie ten wzór jeszcze przypominamy. Przyspieszenie dośrodkowe to jest to 4π² przez t² razy r i w miejsce r wstawiamy to promień Ziemi razy kosinus tego kąta. I waszym zadaniem jest sprawdzić, jaka jest szerokość geograficzna Włocławka, wstawić w to miejsce ten kąt, znaleźć w tablicach wartość kosinusa tego kąta. W miejsce r wstawimy, no właśnie, tu uwaga, zamieniamy kilometry na metry. No bo kilometr to jest 1000 metrów, czyli to byłoby 6 378 000, to jest 6,378 z 10 do 6, czyli tyle milionów metrów. Tak?
No i jeszcze okres też w sekundach wyrażamy, no 24 godziny, czyli 24 razy ilość sekund w jednej godzinie, czyli 3600 sekund i uzyskujemy taki wynik. I odczytacie wartość w szerokości geograficznej waszej miejscowości, w której żyjecie, odczytacie z tablic wartość kosinusa tego kąta i obliczycie przybliżoną tu wartość przyspieszenia dośrodkowego. No i zostało jeszcze nam ostatnie zadanie, ale tu już przechodzimy do zadań z klasyki fizyki. I tu już to jest zadanie, patrzymy, zadanie 1.19, strona 76. Zadanie wydaje się króciutkie, jak się spojrzy na treść, ale okaże się, że troszeczkę tam obliczeń będzie. 1.19. O, tu jest to. O właśnie, tak niepozornie wygląda to zadanie. Tu 1.19. Z wieży puszczono swobodnie kamyk i stwierdzono, że w ostatniej sekundzie ruchu przebył 3/4 całej drogi. Jaką wysokość miała wieża? No i wydaje się, że skoro dwulinijkowa treść, no to zadanie jakieś tam banalnie proste, no ale okaże się, że nie tak bardzo. Z wieży puszczono swobodnie kamyk i stwierdzono, że w ostatniej sekundzie ruchu przebył 3/4 całej drogi. Jaką wysokość miała wieża? No to dobrze. Przejdźmy do tego zadania. I co tu się dzieje? No, wypiszmy może tak. Tu mamy tą wieżę i tu z samej góry puszczamy kamyk. Jego prędkość początkowa jest równa 0. I ten kamyk porusza się i uderza w ziemię. I w ciągu ostatniej sekundy i ten czas, tą sekundę oznaczymy jako ten czas trwania tej jednej sekundy właśnie jako T1. Musi mieć wzór, T1 to jest nasza 1 sekunda, czyli w czasie tej ostatniej sekundy przebędzie drogę, oznaczmy ją H1, bo T1 to jest H1 i ta droga musi stanowić 3/4 całej tej drogi, a więc 3/4 tej wysokości. 3/4 tej wysokości, więc tu i o ile tu ciało miało prędkość początkową równą 0, no to tu już nie będzie miało prędkość, czyli na początku tej ostatniej sekundy ciało ma jakąś prędkość V1, którą trzeba będzie zaraz jakoś wyrazić przez czas. No i teraz zapiszmy no, ten warunek. No, G przyjmie 9,81 m/s². No i teraz ta wysokość, ta droga przebyta w ostatniej sekundzie, czyli H1 stanowi 3/4 drogi całkowitej, a więc wysokości tej wieży, z której rzucano. Czyli H1 to jest 3/4 H. No H to jest, co to jest? To jest droga przebyta w ruchu jednostajnie przyspieszonym, bez prędkości początkowej, z przyspieszeniem ziemskim G. No to wzór na drogę bez prędkości początkowej to jest AT² przez 2, nasze A to jest równe G, więc H to jest GT² przez 2. No a teraz droga przebyta w ostatniej sekundzie, no to już jest droga też w ruchu jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem A równym G, ale już nie bez prędkości początkowej, tylko z prędkością początkową tą V1. A więc wzór jest V1, czy prędkość początkowa razy ten czas trwania, czyli 1 sekunda, to jest T1, plus przyspieszenie razy też ten sam czas do kwadratu przez 2. No ale my nie znamy tej prędkości, która będzie na początku tej ostatniej sekundy. No to trzeba przypomnieć sobie jeszcze raz wzór z poprzedniej lekcji. Więc już szybciutko przypominamy sobie. Ruch jednostajnie przyspieszony i wzór, znaczy jakbyśmy przekształcili ten wzór, to czy mamy wzór na prędkość w danej chwili, to jest prędkość początkowa plus a razy czas. No to u nas, jak szukamy tej prędkości V1, no to prędkość początkowa to jest prędkość początkowa jest równa 0, bo V0 było 0
i plus będzie g razy teraz czas torowania do ostatniej sekundy od początku wyrzucenia, czyli w to miejsce musimy wstawić, żeby utrzymać tą prędkość v1, musimy wstawić czas, jaki upłynął od momentu wyrzucenia do momentu, gdy rozpocznie się ostatnia sekunda. I teraz, jeżeli my oznaczymy, gdzie to jest, tu, my oznaczymy czas trwania, no właśnie, oznaczyliśmy już czas trwania całego tego upadku tego ciała jako t. To był czas, w którym ciało stąd dotrze do Ziemi. A T1 to jest czas trwania tego ruchu. To jaki jest czas trwania ruchu od początku do momentu, kiedy ciało uzyska prędkość V1? No to jest to ten cały czas, czyli T, minus czas trwania ostatniej sekundy, czyli minus T1. W takim razie w miejsce, jeszcze raz, czyli tego wyrazu nie będzie, bo to jest 0, a w miejsce tego czasu trwania ruchu to wstawimy różnicę między tym czasem trwania całego ruchu minus czasem trwania ostatniej sekundy, czyli minus ostatnia sekunda, czyli minus T1. Czyli prędkość, jaką uzyska ten kamyk na początku ostatniej sekundy, to będzie to g i to jest całkowity czas ruchu pomniejszony o tą ostatnią sekundę. I teraz trzeba wstawić to V1 w to miejsce. No to wstawiliśmy tu. I dalej już jest czysta matematyka. Najpierw tu powymnażamy, wyłączając to g na razie na początku nawiasu, wymnażamy to wyrażenie przez siebie, wymnożyliśmy. I teraz widzimy, że tu jest g razy to wyrażenie plus g razy t1 kwadrat przez 2, no to g wyłączymy przed całość i wtedy będzie minus t1 kwadrat plus t1 kwadrat przez 2, to będzie minus t1 kwadrat przez 2 z tych wyrażeń, z tego drugiego i trzeciego. I to jest wzór na to h1. No i teraz h1 to jest 3/4 h, no to w miejsce h1 wstawiamy to wyrażenie, wstawiliśmy, a w miejsce h wstawiamy oto wyrażenie, gt kwadrat przez 2. No i dalej to jest czysta matematyka, to zaraz równanie kwadratowe powstanie. No widzimy, że tu jest g i g, jak dzielimy obie strony przez g, więc g się skraca. Otóż jest po skróceniu przez g. Ja jednocześnie, no właśnie to jest 3, tu 2 razy 4 to jest 8, czyli 3/4 t kwadrat zostanie. I z tego równania możemy obliczyć, bo T1 znamy, to jest 1 sekunda, możemy obliczyć całkowity czas trwania ruchu. No ale widzimy, że tu to t jest raz w kwadracie, raz w pierwszej potędze, więc będzie równanie kwadratowe, trzeba będzie liczyć deltę i pierwiastki równania. Jeden z pierwiastków zawsze jest tu niefizyczny, zaraz trzeba będzie go wykluczyć, zaraz zobaczymy, czy nam się to uda i z jakiego powodu. No więc tu przeniesiemy wszystko na stronę prawą, żeby ten wyraz z kwadratem był znaczy z drugą, najwyższą potęgą przy tej zmiennej naszej, czy wielkości poszukiwanej, żeby był z plusem, to żeby to wyrażenie było z plusem, więc te wyrażenia, te pozostałe dwa przenosimy na prawą stronę i zmienimy potem kolejność, znaczy z tych stron. I wtedy, czyli to wyrażenie będzie z minusem, a to będzie z plusem, jak przeniesiemy. Ja zamieniłem lewą stronę z prawą wtedy na końcu, żeby zero było na prawej stronie. No i mamy równanie kwadratowe. Tu jeszcze już można to rozwiązywać, ale tu dla uproszczenia, znaczy ja w ten sposób i w ten sposób rozwiązywałem, ale stwierdziłem, że prościej będzie, jak jeszcze pomnożymy to całe równanie przez 2. Więc pomnożymy przez 2 obie strony, więc to będzie 3/4, tu będzie dwójka, pojawi się tu obok tego T1 i tu się ta dwójka skróci. I teraz co? Liczamy deltę jak zwykle, b kwadrat minus 4ac, b to jest u nas minus 2t1, a to jest 3/4, a c to jest t1 kwadrat. No i wstawiamy. Więc w miejsce b kwadrat to będzie minus 2t1 do kwadratu, czyli 4t1 kwadrat, minus 4 razy a, czyli razy 3/4 i razy jeszcze c, czy razy t1 kwadrat, tu tak jest. I po prostych przekształceniach tu się czwórka skróci i odejmujemy zostanie t1 kwadrat, czyli pierwiastek z delty
no to będzie pierwiastek z T1 kwadrat, czyli po prostu T1. I tym pierwiastkiem, który jest fizyczny, jak gdyby, który nie możemy odrzucić, jest ten pierwiastek, gdzie jest to minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Na razie to obliczę, a potem powiemy, dlaczego ten drugi pierwiastek musimy odrzucić. No to minus b to jest minus b to jest minus 2t1, no to minus b będzie 2t1, tak? 2t1 plus pierwiastek z delty, czyli t1 i przez 2 razy a to jest 3/4, czyli 2 razy 3/4, tu będzie 3t1 przez, tu się skróci dwójka z czwórką, będzie 3/2, dwójka przechodzi do góry, trójka się skraca, czyli jest 2t1. No i teraz, jak wstawimy teraz to 2t1, bo my szukamy tej wysokości wieży, no my obliczyliśmy ten czas t. No to jak żeby wysokość wieży obliczyć, trzeba wystarczy w to miejsce wstawić ten czas obliczony. No to wstawiamy gt kwadrat przez 2, no to mamy wzór gt kwadrat przez 2 i ten czas 2t1 wstawiamy w to miejsce, 2t1 do kwadratu podnosimy i skracamy dwójkę i mamy, tu trzeba wstawić dane równa się i wstawcie dane liczbowe, t1 jest 1 sekunda, g nie można przyjąć 9,81 metra na sekundę do kwadratu i obliczyć tę wartość. No jest pytanie, dlaczego wybrałem ten pierwiastek z plusem, a nie z minusem. Znaczy często odrzucamy jeden z pierwiastków, jeżeli on jest ujemny, ale tu widzimy, że ten pierwiastek, który obliczyliśmy, wyszedł nam dodatni, a jak tu wstawimy minus pierwiastek z delty, czyli minus t1, to nadal ten licznik jest dodatni. Więc z tego powodu nie możemy obliczyć. No to pytanie, dlaczego możemy, ale obliczmy sobie to. Znaczy tak w pamięci, nie chciałem nowej kartki już wyjmować, bo to więc to w pamięci obliczymy. Więc załóżmy, że mamy ten drugi pierwiastek, to będzie minus b, minus pierwiastek z delty przez 2a. Czyli tu jest minus w tym miejscu. No to 2t1 minus t1 to będzie po prostu t1. Już tutaj jakby trójki nie było. Czyli teraz zostanie t1 przez 3/2. No to dzielenie przez ułamek jest mnożenie przez odwrotność. To będzie 2/3 t1. To by znaczyło, że czas spadku z tej całej wieży to jest 2/3 jednej sekundy. Czyli całkowity czas spadku byłby krótszy od 1 sekundy. Od czasu, czyli całkowity czas tego spadku to byłby 2/3 sekundy, a czas spadania stąd to jest 1 sekunda, no to byłaby sprzeczność. Nie może czas całkowitego całkowitego spadku być krótszy od spadku tego częściowego, tak? Więc dlatego odrzucamy ten pierwiastek z minusem w tym miejscu, ten drugi pierwiastek, ponieważ wychodzi, że czas trwania ostatniej sekundy byłby, czy ruch w czasie ostatniej sekundy trwałby dłużej niż całkowity spadek. No to nie ma to żadnego sensu. No i tyle, jeśli chodzi o tą lekcję. Może oczywiście notatkę zrobić, przemyśleć. I już po raz kolejny musicie zauważyć, że bardzo często te zadania troszeczkę trudniejsze sprowadzają się do równania kwadratowego i do obliczenia tych pierwiastków i odrzucania jednego z nich. Także proszę się do tego przyzwyczaić i po prostu tą deltę liczyć, niezależnie od tego, jak skomplikowany będzie wzór. No to dziękuję tu dzisiaj i jeszcze do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem.